Witamy Was z targów w Stuttgarcie, gdzie odbywają się coroczne targi motoryzacyjne Retro Classics, gdzie pokażemy Wam, w jak najniższej cenie można zakupić tutaj samochód. Pokażemy Wam, co tutaj się dzieje, jakie są samochody na sprzedaż, jak wygląda rynek pojazdów klasycznych i znajdziemy dla Was te wyjątkowe pojazdy zabytkowe, unikatowe w bardzo fajnych, niskich cenach. Zapraszam do obejrzenia naszego odcinka. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. I spotykamy, słuchajcie, Fiata 500L, czyli w Longu, rok 1970 za 9,5 tysiąca euro. No jest to jeden z tańszych samochodów na tym wydarzeniu. Do pojeżdżenia i do frajdy myślę, że byłby fajny. Toyota Supra. Nie wiem, to będą lata 90. 12 990. Zobaczcie, rzadki okaz, bardzo mało tych samochodów zostało. 3-litrowa turbo. Zobaczcie, jaka ona jest zachowana. Ma parę rzeczy do zrobienia, ale jej cena powoduje, że chciałoby się ją mieć. 280 SL, 13 750 euro, 81 rok. Znowu z niskim przebiegiem, nie wiem, gdzie te samochody trzymają, tylko 181 tysięcy, ale zobaczcie, w jakim on jest stanie i ma fantastyczne dywaniki w środku i myślę, że warto by było w niego zainwestować, bo to jest świetna lokata ten samochód. E30 325 iX Limo wersja, 90 rok, z marca, 216 tysięcy przebiegów. Uważam, że to jest bardzo dobra cena, jedna z najniższych tutaj, 16 999 euro. Na bank do potargowania. Mamy oryginalne książki serwisowe. Ona ma ten przebieg, tak? I teraz kwestia, czy na BM-kę to jest mało, czy dużo. Mi się wydaje, że już troszkę jest, ale jest zachowana w idealnym stanie. No i jest 325, to jedzie. Volkswagen Golf 2, 90 rok, w cenie jednej z najniższych na giełdzie, 6900 euro, z fantastycznym wyposażeniem i bardzo dobrze zachowany samochód. Widać, że ta czerwień nie spłowiała, jest w ładnym stanie. Taką też kiedyś jeździłam, kilka lat temu. E34 BMW, ta jest z 88 roku, ma tylko 92 tysiące przebiegów, pięknej bieli, tych kolorów było w Polsce jeździło bardzo, bardzo mały, w większości w Polsce spotykaliśmy szare albo czarne, 8,5 tysiąca euro. A myślę, że za 7900 euro, pan się już do mnie uśmiecha, myślę, że za 7900 euro, jakbyśmy chcieli ją kupić, to byśmy ją kupili. No, okej, dankę. O, pięknie jest środeczek, zobaczcie. Naprawdę warta tych pieniędzy, żeby ją kupić. No i jak tym się jedzie, tym się płynie, tym się nie jedzie. Doskonale pamiętam ten samochód. Zobaczcie, tutaj te przyciski, podgrzewane fotele. I nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że były one w tym samochodzie w 1982 roku już działające. Zobaczcie, jaki zachowany silnik. Samochód jest w bardzo dobrej cenie. 10 900 euro. Myślę, że do negocjacji. Ale co jest ważne, ona jest w oryginalnym lakierze. Bardzo ładna beczka. Godna tego, żeby ją kupić. Nawet za te 10 900 euro. Mieści się w tej kategorii najtańszych aut tutaj na tym wydarzeniu. Jest przepięknie zachowana. Mamy sezon na czerwone, słuchajcie. Audi 80 Cabrio z 1995 roku. Zachowana również w idealnym stanie. Zobaczcie tą czerwień. To jest dla mnie niesamowite, jak ta czerwień jest wydobywana z tych samochodów. Te samochody mają prawie 30 lat. Przebieg 162 tysiące kilometrów i cena tego samochodu jest bardzo niska. Według mnie, że za 8900 euro można już sobie pojeździć takim wspaniałym samochodem cabrio na lato. Myślę, że cena też do negocjacji. Badanie techniczne ważne na 2 lata do przodu, więc wiemy, jak jest w Niemczech. TIW musiała przejść, więc jest na pewno w stanie idealnym, również technicznym.
na ten rocznik również bardzo dobra inwestycja. I nie tylko dlatego, że jest to kolor czerwony. Piękny samochód. Volkswagen Corrado 2.9 pojemność. Bardzo mało tego było wyprodukowane w krótkim okresie lat produkcji. 96 rok, 234 tysiące przebiegu, więc jak na taki samochód sporo, bo to jest bardziej sportowy samochód, ale cena 13 900 euro. Słuchajcie, daję sobie głowę ściąć, że te samochody jeszcze 2 lata temu były znacznie droższe. A teraz Corrado w takiej cenie? Co może kosztować 14 900 euro? Fiat Seicento Sporting. 95 rok, 87 500 km przejechanych. Mercedes 190 2300 pojemności, 100 kW. No ma duży przebieg, 354 400. Chociaż na Mercedesa to nie jest dużo. Skrzynia automatyczna, podgrzewane fotele, zobaczcie. Bardzo ładnie zachowana tapicerka. Ale teraz czas na najważniejsze. 354 400 zobowiązują i cena za ten samochód jest w wysokości 5200 euro. Czyli praktycznie taki Mercedes, powiedzmy, że za darmo, bo jakby wiemy, ile jeszcze przejedzie. Zobaczcie, jaki ma stan. 5200, 4800 stawiamy na to, że jest do oddania, serwisowany, oleje wymieniane. To najtańszy Mercedes na tej giełdzie. Najtańszy i w bardzo dobrym stanie. W podobnym kolorze 190 ze słabszym silnikiem 6500 euro, ale co widzimy? Pojazd już sprzedany. Czyli Mercedesy się sprzedają, ale zobaczcie, jaki ma piękny stan w środku i 130 tysięcy przebieg. Jestem ciekawa, czy to jest oryginalny przebieg tego pojazdu? 91 rok. A tutaj też jest automatyczna skrzynia biegów. Tak, tutaj też jest full wyposażenia, słuchajcie. Spotkaliśmy już Audi 80 w Cabrio, a teraz czas na BM-kę. 318 w Cabrio, rocznik 94, 1.8, 116 koni, manualna skrzynia biegów, ABS, cena 10 900 euro. A widać, że jest bardzo dobrze przygotowana na sprzedaż, bo jest ładnie wypolerowana, także droższa niż ta Audi, ale godna uwagi. Prawdopodobnie najniższa cena, bo 4450 euro, ale za jaki samochód, słuchajcie? Audi A6, 4,2 litra, zasilana gazem, 200 017 km przebiegu, Quattro. Nie wiem, który to jest rocznik tylko, ale w S6 i za 4000 euro taki samochód, takim klasykiem można sobie pojeździć, to jest niecałe 20 000 złotych i siadasz i jedziesz. I tanio jedziesz do tego, więc opłacalne bardzo. Kremowe skóry, bardzo dobrze zachowane. Bardzo ładny samochód. Za 4000 euro, bo myślę, że tyle byśmy wynegocjowali. Piękna Audi A6. No z tym, że na gazie, no. Teraz mamy 1, 2, 3. 3 pandy. Zielona, wiśniowa i niebieska. Mamy rocznik niebieskiej 2001 i cena 11 500 euro. Książeczka serwisowa jest. Środek bardzo ładnie zachowany. Ale przebieg jak na tą pandę bardzo duży, 190 472 km. O, mamy najtańszy samochód. Słuchajcie, 4500 euro. 4900, a już mamy cenę 4,5. Jest to auto Bianchi Y10. 94 rok. Ten samochód no, chyba należy do jednych z najtańszych. Już takich najbardziej najtańszych, bo mamy 4500 euro. 11400, klimatyzacja, 89, z ważnymi badaniami technicznymi do kwietnia 2026, czyli świeżo co zrobione, ma klimatyzację, 11400, w kupejce, na szerokiej listwie. No, myślę, że ten
ten zakup byłby dobry. Pewnie cena jeszcze jest do znacznej negocjacji, bo jak wiemy, można tutaj bardzo dobrze samochody kupić i sporo wynegocjować na zakupie. Alfa Romeo na cennej czarnej blaszce w cenie 13 700 euro. Samochód jak na klasyka. Myślę, że tani nie jest, ale wersja tego samochodu, model tego samochodu powoduje, że ta cena jest jaka jest i to jest w dalszym ciągu, mieści się w tej grupie tańszych samochodów na tych targach. 10 300 euro, pewnie za 9,5 do sprzedania, 90 rocznik w cabrio. Bardzo dobra cena i to jest też jeden z najtańszych. Zobaczcie, za 7900 euro do negocjacji zapewne, 131 000 przebiegu, 85 rok, Renault R4, Morris Marina, 79, ma tylko 47 000 przebiegu. Za 11 800 jesteśmy w stanie kupić tego Mercedesa, no, oczywiście do negocjacji. Zobaczcie, jaką ma wspaniałą, oryginalną kierownicę. Trochę do renowacji, 69 rok, 135 000 przebiegów, 40 kW. To jest taki reprezentacyjny samochód do spokojnej jazdy. 11 800. Ciekawa jestem, za ile ten samochód w takim stanie sprzedający byłby skłonny nam oddać. No, nie wygląda źle. Dobrze wygląda i to też jest jedno z najtańszych aut, bo 6500 euro. No, troszkę lampy do porobienia tutaj z przodu, ale jest fajna, bo jest na pomarańczowym migaczu. 84 data pierwszej rejestracji, cenę mamy 7500 euro, ale zobaczcie, tu jest 7,5, a tam już mamy 6500, czyli już jest 1000 euro mniej. Myślę, że jeżeli ktoś by był zainteresowany kupnem tego samochodu, to na pewno ta cena 6500 euro jeszcze jest do negocjacji. Bardzo niski przebieg, bo 115 000 kilometrów. Jak na Mercedesa wiemy, że to jest praktycznie żaden przebieg, jak na Mercedesa z tych roczników. No i ładne jest to 124, zobaczcie. Jest w fantastycznej cenie 11 500 euro. Właściciel sobie siedzi tutaj. 133 000 kilometrów przebiegu. Przecież to jest nowy samochód. O, i to jest okazyjna, bardzo dobra cena za ten samochód na tej giełdzie, na tych targach. Zobaczcie, jaki ma pięknie zachowany środek. Jest po prostu w stanie idealnym. No, nie ma się do czego przyczepić. Nic nie jest pognite. No, piękny i ta czerwień jaka jest. Gdyby nie ten kolor czerwony, to pewnie bym go nie zauważyła, ale jest przepiękny. I widać, że właściciel jeździł nim od samego początku tutaj. I tutaj bardzo fajna Audi A4, która jak na lata 90. była bardzo dobrze wyposażona. Też ma ważne badanie techniczne do kwietnia 26. Ma 177 000 kilometrów przebiegów. Ma fajne wyposażenie, bo w 97 roku już miała klimatyzację. Miała 16-calowe felgi, ABS-y i skrzynię manualną. I ona jest w cenie, słuchajcie, 8900 euro. Jest w bardzo dobrym stanie zachowana, czyli to mamy niecałe 33 000 złotych na polskie, więc zobaczcie sobie, lakier jest w idealnym stanie. Maska jest troszkę uszkodzona, ale to widać, że jest efekt jazdy, nie wolnej, bo są odpryski, ale cały samochód jak na kwotę 8900 euro wygląda bardzo ładnie. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.